Młoda czarodziejko, młody czarodzieju, lata cierpliwego oczekiwania na zaproszenie do szkoły magii wreszcie się opłaciły. Zgadza się, naprawdę masz magiczne zdolności. Z radością ogłaszamy, że w związku z tym możesz śmiało rozpocząć naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa Foxpow. Rok szkolny rozpoczyna się w ten weekend. Załączam listę przedmiotów niezbędnych do nauki w naszej szkole. Z niecierpliwością czekamy na potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia. Z pozdrowieniami, Ginny West, Dom Aquatis, prefekt szkoły Foxpow. Cześć! Właśnie rozpoczyna się nowy rok szkolny, w związku z tym postanowiłem, że sam również na chwilę wrócę w szkolne ławy. Nie będzie to jednak zwykła szkoła, a Szkoła Magii i Czarodziejstwa Foxpow. Zapraszam! W grze Foxpow wcielamy się w rolę nowo przyjętego adepta sztuk magicznych należącego do jednego z 4 domów. Są to Aquatis, Ignis, Treefrost oraz Shadowvane. Każdy z nich posiada unikalne zdolności wymagające nieco innej taktyki podczas gry. A co jest naszym głównym celem? Oczywiście zdobycie jak największej liczby punktów prestiżu symbolizowanych przez gwiazdki, które następnie przekształcamy w punkty zwycięstwa decydujące o wygranej bądź porażce. Do dyspozycji mamy 4 czarodziejów, których na przestrzeni 5 rund oznaczających kolejne lata naszej nauki będziemy rozlokowywać na planszy. Symbolizuje to działania, jakie podejmujemy podczas naszego pobytu w Foxpow. Istnieją 3 podstawowe rodzaje miejsc na planszy. Poranne, oznaczone ikoną wschodzącego słońca, takie jak farma, sklepik i pokój nauczycielski, które zapewniają nam przede wszystkim dodatkowe zasoby. Dzienne, znajdujące się w centrum planszy, które pozwalają nam rozwinąć naszą postać, zdobyć niezbędną siłę, wiedzę oraz ekwipunek, a także nocne, oznaczone symbolem księżyca, które zapewniają możliwość regeneracji oraz będą decydować o kolejności rozgrywania tur w kolejnej rundzie. Co ważne, pola poranne rozpatrujemy natychmiast po postawieniu tam swojego czarodzieja, zaś wszystkie pozostałe dopiero na koniec rundy, gdy wszystkie pionki znajdą się już na planszy w tak zwanej fazie ewaluacji. Ponadto w każdej rundzie musimy postawić dokładnie jednego czarodzieja na wybranym nocnym polu. Tryb jednoosobowy w grze Foxpow jest o tyle nietypowy, że występuje w nim niejako półtora bota. Dlaczego półtora? Otóż naszym głównym przeciwnikiem jest uczeń bądź uczennica z domu Evergrow. Podobnie jak my dysponuje on lub ona grupą 4 czarodziejów oraz magiczną bestią, których rozmieszcza na planszy, gromadzi zasoby, rozwija się itd. Jednak poza mną i Evergrow występuje jeszcze tzw. dom Obsidio w kolorze brązowym. O ile w rozgrywce 2- i 3-osobowej pełni on rolę niemal pełnoprawnego gracza, o tyle tutaj jego udział w grze został mocno ograniczony. Nie rozstawia on swoich czarodziejów na planszy, nie gromadzi punktów ekwipunku ani zasobów. Te są z góry określone na całą grę za pomocą specjalnej karty. Bierze jedynie udział w magicznych wydarzeniach oraz pojedynkach, choć też wyłącznie jako uczestnik, nigdy jako widownia. W dzisiejszej rozgrywce postanowiłem wykorzystać dom Treefrost ze względu na jego bardzo ciekawą umiejętność specjalną, dzięki której może zamrażać takimi oto żetonami wybrane pola na planszy i kraść w ten sposób energię swojemu oponentowi. Na początku każdy z graczy otrzymuje jeszcze 3 karty ciemności o wartościach 1, 2 i 3, używane podczas pojedynków oraz po jednej karcie z materiałami startowymi. W
mi przypadła w udziale 1, więc będę zaczynał. Evergrow rozgrywa swoje tury jako drugi, zaś jeśli chodzi o poszczególne postacie, to różnice sprowadzają się tylko do możliwości wyboru domu preferowanego i zyskania dodatkowych zasobów na start lub też innego, tak jak w moim przypadku, i odblokowania tym samym obydwu umiejętności. Standardowo dostępna jest tylko jedna. Pomiędzy uczniami wspierającymi te same domy różnic nie ma. Szkoda, byłoby w sumie jeszcze ciekawiej, gdyby każdy uczeń miał jakieś własne, unikatowe cechy. Dobrze, w takim razie myślę, że najlepiej będzie zacząć już pierwszą turę. Na początek umieszczę swojego czarodzieja na tym polu. Zyskam w ten sposób 3 sztuki zasobów. Tak jak wspomniałem wcześniej, to pole rozpatrujemy natychmiast. Następnie swoją turę rozgrywa Evergrow. Wykorzystuje do tego dedykowaną talię kart akcji i zawsze w pierwszej kolejności wysyła do gry swoją bestię, chyba że wypadnie karta z akcją pola nocnego. W tym przypadku mamy tutaj pole oznaczające 3 sztuki ziółek. Co istotne, na niektórych kartach występuje jeszcze dodatkowy warunek zapisany w dolnej części, który należy rozpatrzyć przed umieszczeniem czarodzieja lub bestii na planszy. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to wtedy umieszczamy go na drugim polu umieszczonym w dolnej części karty. W tym przypadku musimy sprawdzić, czy 2 pionki z domu Evergrow znajdują się już na polach służących do pozyskiwania zasobów. W tym przypadku nie, zatem korzystamy z głównego pola, czyli wysyłamy bestię tutaj, gdzie otrzyma 3 ziółka i natychmiast dodajemy do zasobów. Następnie moja tura. W takim razie ja wyślę swojego czarodzieja na to pole, aby móc później zwiększyć swoją siłę. Evergrow wysyła swojego czarodzieja na drugie pole na torze wiedzy. Wcześniej jednak musi sprawdzić, czy Evergrow jest dostępne już na torze siły. Tutaj zielonego pionka nie ma, więc standardowo wysyłamy na pole wiedzy. Na pole drugie, czyli tutaj zawsze liczymy od góry. Moja tura. Dobrze, skoro Evergrow ma bestię, to i ja sobie w takim razie pozyskam bestię. Wyślę pionka tutaj, płacę 1 ziółko i mogę pozyskać jedną wybraną bestię. Bestie mamy położone w tym miejscu. Mogę wybrać jedną z 4 dostępnych. Wybierzmy żywiołaka ziemi. I natychmiast po jego otrzymaniu mogę zwiększyć swoją reputację o 2 punkty. Raz, 2 i pozyskać taki pionek bestii, który umieszczam na planszetce. Teraz tak obrócę, żeby się nie myliły talie. Trzecie pole nocne, czyli Evergrow wysyła swój pionek na to pole. Wcześniej jeszcze musimy sprawdzić, czy jest tam jakiś już pionek obecny. Jeżeli tak by było, to wtedy musiałby wysłać swojego pionka na pierwsze pole, ale to pole było puste, więc wysyła na trzecie pole. W takim razie ja swojego ostatniego czarodzieja też muszę wysłać na pole nocne, więc będzie to pierwsze pole w dormitorium. Następnie Evergrow. Pole służące do nauki czarów. Konkretnie to ostatnie, gdzie można nauczyć się jednego zaklęcia oraz zdobyć gwiazdkę. Wcześniej też sprawdzamy, czy Evergrow jest obecne na polu służącym do nauki czarów. W tym przypadku nie, więc korzystamy z tego pola głównego, jakie jest wymienione na karcie.
I mój ostatni ruch w tej turze. W takim razie myślę, że warto będzie pozyskać jeszcze co nieco zasobów. Czy może nauczyć się zaklęcia? Nie, nauczmy się zaklęcia. Czyli wyślijmy. Reputację mam już na tyle wysoką, że będę mógł nauczyć się 2 zaklęć. Trzeba mieć co najmniej 3 punkty reputacji, aby móc nauczyć się 2 zaklęć jedną akcją, więc wyślijmy bestię w to miejsce. A dom Evergrow wysyła swojego ostatniego czarodzieja na pierwsze pole sklepiku, w którym może kupować różdżki oraz miotły, czyli tutaj. Faza rozmieszczenia dobiegła końca. Czy udało mi się spełnić przepowiednię? Nie. Jednym z moich materiałów startowych była karta przepowiedni. Nie udało mi się jej jednak spełnić. Musiałbym wysłać swojego pionka na to pole, aby zyskać 2 dodatkowe gwiazdki. Spróbuję to zrobić w kolejnej turze. Wysłałem też bestię, więc muszę ją wyczerpać. I faza rozmieszczenia. Jeszcze uzupełniamy bestię. Natychmiast po tym, jak się wykorzystało, to dochodzi kolejna. Faza rozmieszczenia dobiegła końca, więc teraz czas na fazę ewaluacji. Zaczynamy od rozpatrzenia pojedynku. Tutaj te znaczniki również na początku gry umieszczamy w sposób losowy. W tym przypadku ja będę pojedynkował się z domem Evergrow. Wybieram zatem jedną z posiadanych przez siebie kart ciemności, która określi, jaką pozę przyjmę w trakcie pojedynku. Dobrze, w takim razie zagrajmy na razie dość asekuracyjnie. Wybieram pozę, propozycję rozejmu, czyli różdżka skierowana do góry. Następnie losuję jedną z kart ciemności domu Evergrow i sprawdzamy wyniki. W tym przypadku będzie to taka sama karta. Teraz rozpatrujemy nagrody zgodnie z kartą pojedynku, jaka znajduje się tutaj. W przypadku 2 propozycji rozejmu będzie to pierwsza opcja, czyli każdy z nas otrzymuje 2 karty PSOT. Te karty odrzucamy, one zostały wykorzystane w pojedynku i każdy z nas teraz otrzymuje 2 karty PSOT. Raz, 2. To są dodatkowe wzmocnienia, których możemy używać podczas gry. Evergrow również zyskuje 2 karty PSOT. W tym przypadku one pozostają ukryte aż do końca gry. Dom Obsidio nie bierze udziału w pojedynku, nie bierze też udziału jako widownia. Więc tutaj pojedynek został rozpatrzony, następnie pole treningowe. Jestem tutaj sam, więc mogę skorzystać ze wszystkich 3 pól. Zyskuję 1 monetę. Teraz, wydając maksymalnie 3 punkty energii, mogę zwiększyć swoją siłę o 3 punkty. Tutaj zawsze liczymy, ile znajduje się pustych pól bezpośrednio pod naszym pionkiem. Jeżeli mamy więcej niż 1, to możemy wykorzystać ich więcej. Więc ja wydaję 3 punkty energii. Raz, 2, 3, aby zwiększyć swoją siłę. Raz, 2, o 3 punkty. Teraz pole znajdujące się tutaj do zwiększania swojej wiedzy. Dom Evergrow posiada 2 dostępne pola, więc wydaje 2 punkty energii. Raz, 2, aby zwiększyć swoją wiedzę. Raz, 2, o 2 punkty. Teraz sklepik. Tutaj znajduje się wyłącznie dom Evergrow, więc wybiera różdżkę lub miotłę. Jedną różdżkę już posiada, co dało mu 2 stałe gwiazdki. To jest przedmiot pochodzący z materiałów startowych. Mi w przypadku materiałów startowych przypadła miotła, więc dzięki niej zyskałem 3 gwiazdki. Więc teraz Evergrow kupuje
Co może kupić? Różdżki nie może kupić. Dlaczego? Zawsze można posiadać tylko jedną różdżkę pierwszego poziomu i jedną różdżkę drugiego poziomu. Drugi poziom zostanie odblokowany dopiero po drugiej rundzie. Więc teraz jedyne co mógłby zrobić, to kupić różdżkę pierwszego poziomu, no ale to już ma, więc drugiej nie może, lub kupić miotłę, ale do miotły z kolei potrzebna jest siła, a tej Evergrow nie posiada, więc w tym przypadku nie jest w stanie w żaden sposób skorzystać z efektu tego pola, więc ten czarodziej wraca na pole odpoczynku na planszetce i zyskuje w ten sposób 1, 2, 3, 4 pola, 4 punkty energii. Nie mógł wykorzystać tego pola, no bo różdżkę już miał, a na miotłę nie było go stać. Teraz zaklęcia. Ja znajduję się wyżej, więc jako pierwszy mogę wykorzystać to pole i nauczyć się 2 zaklęć. Zatem biorę swoje 2 znaczniki. Mogę nauczyć się 2 zaklęć, ponieważ moja reputacja wynosi 5 punktów. Więc teraz, których zaklęć mogę się nauczyć? Co ważne, zawsze można nauczyć się tylko raz danego zaklęcia, a żeby nauczyć się zaklęcia zakazanego, potrzebna jest specjalna różdżka, więc w moim przypadku to pole jest jeszcze niedostępne. Czy stać mnie na to zaklęcie? Tutaj potrzeba 3 sztuk złota i 4 punktów energii. O, niestety, brakuje mi energii. Kurczę, niepotrzebnie zwiększałem tą siłę aż o tyle punktów. Więc trudno. Czyli tego zaklęcia nie będę w stanie się nauczyć. O, mogę nauczyć się tylko tego jednego. I tutaj wydaję 1 sztukę zasobów, 3 sztuki ziół. Czy mam zioła? O, nie mam. Ale mogę skorzystać z monet. Monet można używać jako dzikiego zasobu. Wiąże się to jednak z koniecznością obniżenia naszej reputacji. Czyli wydaję 1 sztukę ziół oraz 2 monety zamiast ziół. Obniżam swoją reputację w ten sposób o 1 punkt i dodatkowo zużywam jeszcze 2 punkty energii. 1, 2 i udało mi się nauczyć tego zaklęcia, dzięki czemu zyskuję 1, 2, 3 gwiazdki. 1, 2, 3 gwiazdki i 1 kartę przepowiedni. W tym przypadku zdobędę 2 gwiazdki, jeśli umieszczę swoich 2 szpiegów, ale to w kolejnych turach. I tyle. Tutaj więcej nic niestety nie będę w stanie zrobić z tego pola. Następnie dom Evergrow. 1 zaklęcie i 1 gwiazdka, więc od razu zwiększamy tutaj wartość i 1 zaklęcie. Dom Evergrow od razu posiada zdolność nauki zaklęć zakazanych. I w tym przypadku, czy stać go na to zaklęcie? Zawsze to sprawdzamy w pierwszej kolejności, bo tutaj będzie można zgarnąć zdecydowanie więcej gwiazdek. Potrzeba 2 sztuk zasobów, 2 ziółek i 2 punktów energii. Stać go, więc wysyła swój znacznik na to pole, wydaje niezbędne zasoby, czyli 2 sztuki zasobów, 2 ziółka i 2 punkty energii. Aby nauczyć się tego zaklęcia, zyskuje w ten sposób aż 5 gwiazdek. 1, 2, 3, 4, 5. Pozyskuję kartę ciemności oraz kartę psoty. Tą 1 gwiazdkę już wcześniej dodałem, więc tutaj to pole się kończy. Następnie dormitorium. Ja znajduję się na pierwszym polu, więc zyskuję 6 punktów energii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I dodatkowo, jako że jestem na pierwszym polu, to moja reputacja zwiększa się o 2 punkty. I ostatnia część, nocny karnawał. Tutaj dom Obsidio zawsze znajduje się na pierwszym polu, więc nie rozpatrujemy tego efektu, bo on nie gromadzi żadnych zasobów. Dom Evergrow znajduje się na trzecim polu, więc ponownie zyskuję kartę
psoty oraz 3 punkty energii. 1, 2, 3, a także efekt z karty. Jeśli jest tutaj obecny jeden gracz, to otrzymuje on 2 punkty zwycięstwa. Jeżeli jest obecnych 2 graczy, tak jak w tym przypadku, każdy z nich zyskuje po 1 punkcie zwycięstwa, czyli dom Evergrow zyskuje dzięki temu 1 punkt zwycięstwa. I w ten sposób rozpatrzyliśmy już pierwszą rundę. Na początku drugiej rundy wszyscy wykorzystani wcześniej czarodzieje oraz bestie wracają na nasze planszetki. I teraz będę mógł wykorzystać swoją umiejętność specjalną, o której wspomniałem na początku. Zdejmując stąd swojego czarodzieja, mogę zostawić znacznik lodu. Następnym razem, gdy inny gracz postawi tutaj swojego czarodzieja, będę mógł dzięki temu ukraść mu 1 punkt energii. Dom Treefrost posiada 2 takie znaczniki. Kolejność rozgrywania tur nieznacznie się zmieniła. Ja dalej byłem na pierwszym miejscu, więc zostaje pierwszy. Jedynie Evergrow przechodzi na trzecie, ponieważ był na ostatnim polu tutaj na karnawale. Ponadto losujemy nowego nauczyciela, odsłaniamy nowego nauczyciela. Ten zapewni bonusy domowi Aquatis. Nie będzie musiał dociągać kart ciemności. Nie musiałby, gdyby występował w grze. Z kolei dom Ignis musiałby dociągnąć 1 kartę ciemności więcej. Zmieniamy pojedynkujących się graczy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Kartę pojedynku już zmieniłem na nową. Tak, kartę pojedynku zmieniłem już na nową. I nocny karnawał. Tutaj też będziemy mieli nową kartę. I przechodzimy do rozgrywania tur. W takim razie ja najpierw wykorzystam swoją bestię, aby pozyskać zasoby, czyli wysyłam ją tutaj i od razu zyskuję 3 ziółka. Następnie dom Evergrow korzysta z drugiej talii swoich kart akcji. Najpierw wysyła swojego czarodzieja na trzecie pole karnawału. Następnie... i tu już wykorzystałem swoją bestię. Następnie ja drugi czarodziej. To w takim razie pójdźmy dalej w siłę, aby móc rozwinąć bardziej swoją postać. Dom Evergrow wysyła swojego czarodzieja, bestię, najpierw bestię, na pole służące do nauki 2 zaklęć, czyli tutaj. Nadal jednak, aby móc nauczyć się 2 zaklęć, potrzebna będzie odpowiednio wysoka reputacja. Dobrze, teraz moja kolej. W takim razie ja wyślę swojego czarodzieja. Mam odpowiednio wysoką, mam całkiem sporą siłę, ale miotłę już mam, więc na razie drugiej nie potrzebuję. Różdżki. Dobrze, wyślę go na wiedzę, wyślę tutaj, żeby zwiększyć sobie wiedzę i móc zakupić nową różdżkę. Następnie dom Evergrow wysyła swojego czarodzieja na pole do pozyskiwania pieniędzy tutaj, czyli natychmiast zyskuje 3 sztuki złota. Teraz moja kolej. Muszę mieć dokładnie jednego na polu nocnym, o tym muszę pamiętać. Czyli tutaj już się nie złapię w moją pułapkę Evergrow. Pójdę tutaj na karnawał, żeby nie tracić zbyt wielu, żeby nie musieć dociągać kart ciemności. Więc pójdę tutaj. Następnie Evergrow wysyła swojego czarodzieja na
drugie pole siły. Czy jest już jakiś członek tego domu na polu z wiedzą? Nie. Więc możemy go tutaj postawić. I mój ostatni czarodziej. To wyślijmy go w takim razie. Mamy pieniądze, mamy energię. To w takim razie nauczmy się zaklęć. Więc wyślijmy go tutaj na pierwsze pole, aby nauczyć się zaklęcia. No i dom Evergrow wysyła swojego czarodzieja na pole oznaczone 3 zasobami, czyli tutaj, tu gdzie znajduje się mój znacznik lodu. Zatem dom Evergrow traci 1 punkt energii, a ja zyskuję dzięki temu 1 punkt energii i ten znacznik do mnie wraca. A jeszcze dodatkowo na początku każdego roku mogę otrzymać 2 sztuki złota dzięki umiejętności mojego domu. Faza rozstawienia się zakończyła, więc teraz przechodzimy do fazy ewaluacji. Na początku rozpatrujemy pojedynek. Tym razem pojedynkuję się ja z domem Obsidio, więc wybieram jedną z posiadanych kart ciemności. Dobrze, w takim razie ja zastosuję tą. Dla domu Obsidio dociągamy 1 stali, tym razem będzie to 1. Co w takiej sytuacji? Gracz, który wykorzystał symbol wycofania się, zawsze dostaje nagrodę, czyli w tym przypadku będzie to karta z przepowiednią. Karta z przepowiednią. Mogę zyskać 2 gwiazdki, jeśli osiągnę 4 punkty siły. To jeszcze nie w tej turze. Z kolei gracz, który wykonał atak, zyska nagrody tylko wtedy, gdy będzie to jedyny atak. Tak jest w tym przypadku, więc dom Obsidio zyskałby 2 karty przepowiedni, no ale on żadnych zasobów nie gromadzi. Dodatkowo dom Evergrow może obstawiać swój wynik pojedynku, więc losujemy 1 kartę. Mamy tutaj kartę, która mówi, że 2 uczestników pojedynku zgarnia nagrody. Tak się zgadza. Ja zgarnąłem nagrodę za wycofanie się, dom Obsidio za jedyny atak, czyli zakład się udał, więc dom Evergrow zgarnia 1 sztukę zasobu, ziółka lub pieniędzy. W tym przypadku dajmy mu zasoby, bo tych mu brakuje, więc pojedynek został rozpatrzony. Dostałem kartę przepowiedni. Evergrow prawidłowo obstawił wynik, czyli te 2 karty już odrzucamy. Następnie pole ćwiczeń sportowych. Ja jestem na najwyższym polu, więc dostaję 1 monetę i wydaję 1 punkt energii, żeby zyskać 1 punkt siły. Następnie dom Evergrow wydaje 2 punkty energii, aby zyskać 2 punkty siły. Tutaj nikogo nie ma, więc mogę wydać 3 punkty energii, by zyskać 3 punkty wiedzy, ale chcę sobie zostawić energii na zaklęcie. Tutaj będę potrzebował 4 punktów energii. Mam punktów 7, czyli wystarczy. Czyli wydaję 1, 2, 3 punkty energii, zyskuję monetę dzięki temu symbolowi i mogę zwiększyć sobie wiedzę raz, 2, 3 o 3 punkty. W sklepiku nikogo nie ma i teraz czas na zaklęcia. Więc biorę swój znacznik zaklęcia, kładę go tutaj, opłacam koszt zaklęcia, czyli 3 sztuki złota i 4 punkty energii. 1, 2, 3, 4. Dzięki temu udało mi się nauczyć tego zaklęcia. Zdobywam 1, 2, 3, 4 gwiazdki. 1, 2, 3, 4 gwiazdki. Tutaj zostawiam mój znacznik zaklęcia. Następnie dom Evergrow
Każdego zaklęcia można nauczyć się tylko raz, więc tego zaklęcia nie może się już nauczyć. Pozostały mu tylko te dwa, ale tak jak wspomniałem, nie ma wystarczającej reputacji, aby móc nauczyć się 2 zaklęć, więc nauczy się tylko jednego, tego, które da mu więcej gwiazdek, czyli w tym przypadku to będzie to zaklęcie, tylko czy na nie stać go? 3 sztuki złota i 4 punkty energii. Tak, więc swój znacznik zaklęcia kładzie tutaj, zyskuje 3 gwiazdki, 1, 2, 3, wydaje 3 sztuki złota i 4 punkty energii. 1, 2, 3, 4. I tego zaklęcia się już nauczył. Drugiego nie może, bo nie ma wystarczającej reputacji. W dormitorium nie ma nikogo, więc przechodzimy teraz do nocnego karnawału. Najpierw dom Evergrow zyskuje 1 kartę psoty, zyskuje 3 punkty energii. 1, 2, 3. I teraz znajduje się na drugim miejscu, więc traci 2 gwiazdki. 1, 2. Ci, którzy nie są tu obecni, dostaliby 2 karty ciemności. No ale tu akurat jest cała ekipa. No i teraz ja ponownie dostaję kartę psoty. Tutaj mogę zyskać z ostatniego pola 2 punkty energii. 1, 2. I tracę tylko 1 gwiazdkę. I na tym faza ewaluacji w drugiej rundzie się zakończyła. Czas przejść do rundy trzeciej. Ale zanim to nastąpi, musimy jeszcze rozpatrzeć magiczne wydarzenie, a po nim pierwsze punktowanie. W tym przypadku magicznym wydarzeniem jest Tri-Magic Triathlon, turniej trójmagiczny. Wydarzenie oparte o system knockoutowy, w którym będziemy porównywać wartości wiedzy, siły i energii i najniższa wartość zawsze będzie eliminowana, aż do wyłonienia zwycięzcy. W tym celu będziemy korzystać z takich 4 małych dodatkowych kart akcji. Należy je potasować. Na nich znajdują się symbole parametrów, które będziemy porównywać. W pierwszej kolejności energia. Ja mam 2 punkty energii, Evergrow 4, Obsidio przy pierwszym magicznym wydarzeniu ma aż 10 punktów energii. Ja mam najmniej, więc niestety zostałem wyeliminowany, czyli zajmuję 3. miejsce w tym turnieju, więc zdobywam 1 gwiazdkę i 1 kartę przepowiedni, która może dać mi 2 gwiazdki, jeśli zakupię różdżkę lub miotłę. Następnie siła. Evergrow posiada 2 punkty siły. Dom Obsidio również posiada 2 punkty siły w przypadku pierwszego wydarzenia, więc teraz decyduję kolejność rozgrywania tur, czyli kolejność tych znaczników znajdujących się w dormitorium. W tym przypadku Obsidio jest wyżej, więc Obsidio będzie zwycięzcą, więc Evergrow zostaje wyeliminowane, zajmuje 2. miejsce w turnieju, czyli zyskuje 1 punkt zwycięstwa i kartę przepowiedni, którą natychmiast wypełnia, czyli zyskuje 2 gwiazdki. 1, 2. No i zwycięzcą turnieju w takim razie został dom Obsidio, ale on nie gromadzi swoich punktów, więc tutaj na tym wydarzenie się kończy. Rozpatrzyliśmy magiczne wydarzenie, więc teraz możemy już przejść do rundy trzeciej. Jedna istotna rzecz przed rozpoczęciem rundy trzeciej. Spadają nam wszystkie przedmioty pierwszego poziomu. Ich już nie będzie można od tej pory kupić. Dostępne będą wyłącznie przedmioty drugiego poziomu, oczywiście mocniejsze. I następnie
Losujemy nowego nauczyciela. Zmieniamy pojedynkujących się graczy i przy okazji też nowa karta pojedynku z nowymi nagrodami jest losowana. Nowy nocny karnawał losujemy. Wszystkie zaklęcia spadają. Wszystkie te karty odrzucamy. Na ich miejsce pojawiają się nowe. Wykorzystane wcześniej znaczniki wracają do swoich właścicieli. I to samo dzieje się z bestiami. Te dostępne w sklepiku odrzucamy, na ich miejscu pojawiają się 4 nowe. No i teraz ustalamy kolejność graczy i sprzątamy pionki. Tutaj, ciekawa sytuacja, nikogo nie ma w dormitorium, więc na pierwszym miejscu będzie Obsidio, drugi będzie Evergrow, ja będę ostatni. Tą bestię wykorzystałem 2 razy, więc ją muszę odrzucić. Pionek wraca na to miejsce, kartę odrzucam. I gdzie jeszcze mógłbym zostawić swój znacznik lodu? Tutaj. No i punktowanie. Po zawsze magicznym wydarzeniu dochodzi do punktowania. Kto ma najwięcej gwiazdek? Dom Evergrow ma najwięcej gwiazdek, więc zyskuje 3 punkty zwycięstwa. 1, 2, 3. Ja jestem na drugim miejscu, więc zyskuję 2 punkty zwycięstwa. I teraz te tory zerujemy, z wyjątkiem tych gwiazdek, które są permanentne. Ja mam 3 gwiazdki zamiotłe. Dom Evergrow ma 2 gwiazdki za różdżkę, czyli z tymi wartościami zawsze zaczynamy. One będą uwzględniane przy każdym punktowaniu. No i teraz przechodzimy już do trzeciej rundy. Wcześniej jeszcze musimy przygotować nowe talie dla domu Evergrow, czyli bierzemy wszystkie karty nocne oraz dzienne. Oddzielnie tasujemy. Wykładamy 2 nocne i na każdą z nich po 4 dzienne. Te również tasujemy. Mamy 5, tak? Te również tasujemy i to będą 2 talie na 2 kolejne lata nauki, na 3. i 4. rok. To będzie na bliższa, to będzie na kolejny. Dobrze. No i w takim razie zaczyna dom Evergrow. Drugie pole siły, czyli tutaj wysyła swojego pionka. Ja wyślę swojego czarodzieja. Zasobów mam dużo, więc trzeba by się tutaj podszkolić nieco. Różdżka by mi się przydała, więc pójdę tutaj. Następnie Evergrow. Zaklęcie, ale to pole ostatnie z gwiazdką, czyli tutaj. Nie ma nikogo na zaklęciach, jeszcze żadnego pionka, więc tutaj idziemy na to pole. Ja wyślę swojego pionka. Zawsze musi być na pierwszym miejscu nocnym, o tym muszę pamiętać. I bestia by mi się przydała, więc w takim razie wyślę tutaj swojego pionka, zapłacę ziółko i wezmę sobie bestię.
burzowego lwa. On natychmiast po użyciu pozwala mi dobrać kartę psoty. Teraz dom Evergrow wysyła swojego czarodzieja na drugie pole wiedzy, ale sprawdzamy, czy na polu siły znajduje się już dom Evergrow. Tak, więc zamiast tego wysyłamy go na pole, gdzie może pobrać 3 sztuki złota, czyli w tym miejscu. Od razu bierzemy 3 sztuki złota. Teraz moja kolej. Wyślę go sobie tutaj. Dom Evergrow. Wysyła na pierwsze pole nocne swojego pionka tutaj, czyli traci punkt energii, ja zyskuję punkt energii i ten znacznik do mnie wraca. Ja wysyłam jeszcze swoją bestię. Nie, wyślemy go tutaj. Nie dociągam karty ciemności dzięki temu bonusowi. Zyskuję gwiazdkę i mogę wysłać swojego szpiega tutaj i podejrzeć najbliższe magiczne wydarzenie. Będzie to walka ze smokiem, w której będziemy wykorzystywać energię, więc trzeba inwestować w energię. I teraz dom Evergrow swoją ostatnią akcję wysyła czarodzieja na pole z 3 zasobami. Sprawdzamy jeszcze wcześniej, czy ma swoje 2 pionki na polach z zasobami. Nie, tylko 1, więc wysyła tutaj, zyskuje 3 sztuki zasobów. A ja swojego czarodzieja ostatniego wyślę jeszcze na siłę. Tutaj. I tutaj rozłożyliśmy już wszystkich czarodziejów, więc teraz przechodzimy do fazy ewaluacji. Od razu jeszcze muszę wyczerpać swoją bestię. Dobrze. W takim razie najpierw rozpatrujemy pojedynek. Tutaj pojedynkować będzie się dom Evergrow z domem Obsidio. Ja w takim razie mogę obstawić wynik pojedynku. Załóżmy, że będzie jeden zwycięzca. Jeden gracz, jeden uczestnik pojedynku zgarnie swoje nagrody. Sprawdźmy. Najpierw losujemy kartę ciemności z tych, jakie dostępne są w domu Evergrow. Mamy tutaj wycofanie się. Dom Obsidio dociąga stali i jest to 1. W tym przypadku atak. Jest tylko 1 atak, czyli dom Obsidio na pewno zgarnie nagrodę. Dom Evergrow również zgarnia nagrodę, ponieważ się wycofał. Jest to 1 karta przepowiedni, którą natychmiast wypełnia, czyli dostaje 2 gwiazdki. Niestety moje obstawienie się nie udało, więc ja nie zgarniam żadnych nagród. Te 2 karty zostają odrzucone i pojedynek mamy rozpatrzony. Następnie pole treningowe. Dom Evergrow może wykorzystać tylko 1 pole, na którym stoi, ponieważ pod nim stoi mój czarodziej, więc wydaje 1 punkt energii, aby zwiększyć swoją siłę o 1. Ja również wydaję 1 punkt energii, aby zwiększyć siłę o 1. Następnie pole nauki. Tutaj zyskuję monetę i mogę wydać 3 punkty energii, aby zwiększyć wiedzę o 2. Wydać 3 punkty energii, aby zwiększyć wiedzę o 3, ale energii mam tylko 2, więc wydam 2 punkty energii i zwiększę wiedzę o 2 punkty. Następnie sklepik. Tutaj nie ma nikogo. Zaklęcia. Tutaj znajduje się czarodziej z domu Evergrow, czyli zyskuje 1 gwiazdkę i może nauczyć się 1 zaklęcia. Na jakie zaklęcie go stać? Czy tutaj będzie go stać? Potrzebuje 3 ziółek, 1 pieniążka i 2 punktów energii.
będzie brakowało mu ziółek, ale może wykorzystać monety jako dziki zasób. Więc wysyła tutaj swój znacznik, zyskuje 2, 4, 5 gwiazdek aż. 1, 2, 3, 4, 5 gwiazdek. I teraz otrzymuje kartę ciemności, otrzymuje kartę psoty i wydaje 2 punkty energii, 1 monetę i 3 ziółka. Ma 2 ziółka, trzecie zastąpi monetą, więc jego reputacja spadnie, ale to zaklęcie zostało nauczone. Dobrze, teraz dormitorium. Tutaj na pierwszym miejscu znajduje się Evergrow, więc zyskuje 6 punktów energii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i dodatkowo reputacja zwiększa się o 2. Teraz karnawał. House Obsidio jak zwykle znajduje się na najwyższym stopniu. Ja znajduję się na drugim polu, czyli zyskuję 3 punkty energii. 1, 2, 3. Dostaję kartę psoty. Czy ja z tych kart psoty coś będę mógł wykorzystać? Oj, tak. Dobrze. Będę mógł. A tu w następnej turze dostaję kartę psoty, energię i teraz, będąc na drugim polu, mogę nauczyć się zaklęcia i zyskać gwiazdkę. Czy stać mnie na jakieś zaklęcie? Mam 3 punkty energii, ziółko i zasoby, tak, a tutaj energia, 3 sztuki złota, 2 ziółka. Nie, nauczymy się tego, czyli tutaj kładę swój znacznik. Jako że jestem pierwszy, to zyskuję 1, 2, 3, 4 gwiazdki. 1, 2, 3, 4 gwiazdki. Dodatkowo zyskuję gwiazdkę z efektu karnawału. Płacę koszt zaklęcia, czyli 2 sztuki zasobów, 1 ziółko i 3 punkty energii. 1, 2, 3. Tego zaklęcia się nauczyłem. Czyli teraz karnawał został już rozpatrzony. Zakończyła się faza ewaluacji. Więc jeszcze czyli trzecia runda tak naprawdę dobiegła końca. Zaczynamy zatem czwartą rundę, 4. rok szkolny. I standardowo odświeżamy talię z nauczycielami. Losujemy nowego. Oho, tutaj będę już dobierał 1 kartę ciemności więcej, muszę o tym pamiętać. Zmieniamy pojedynkujących się graczy i nowy karnawał. Ustalamy kolejność na tą turę. Pierwszy będzie Evergrow, bo jest na najwyższym polu w dormitorium, później Obsidio i na końcu ja. Jeszcze teraz nowa karta pojedynku. I zdejmujemy swoich graczy, pamiętając o tym, że mogę umieścić znacznik lodu. W takim razie postawimy go tutaj. I bierzemy kolejną talię dla domu Evergrow. I zaczyna. Zmieniamy pojedynkujących się graczy w taki sposób, aby Evergrow brało udział w pojedynku, ale jeżeli Evergrow jest już w pojedynku, tak jak w tym przypadku, to umieszczamy bestię na polu dającym 3 sztuki złota. Czyli to będzie w tym miejscu i natychmiast ten nam otrzymuje 3 sztuki złota. Następnie moja kolej. Brakuje mi energii, a ta będzie potrzebna do wydarzenia, więc wyślę swojego czarodzieja na pierwsze pole w dormitorium. Następnie Evergrow wysyła swojego
czarodzieja na trzecie pole, tutaj, czyli od razu traci punkt energii, a zyskuje punkt energii, a znacznik lodu wraca do mnie. Moją bestię wyślę tutaj, aby zyskać dodatkowe zasoby, 3 skrzynki z zasobami. Dodatkowo w swojej turze mogę wypełnić przeznaczenia, zatem wypełnię to przepowiednie, daje ono mi 2 gwiazdki za osiągnięcie 4. poziomu siły. Ja siłę mam już na poziomie 5, więc to zostaje wypełnione i mam 2 gwiazdki. Te przepowiednie możemy wypełniać w dowolnym momencie, o ile spełniamy ich warunki. Czy jest tu jeszcze coś, co mogę zrobić? Nie, w tej chwili nie. Czy z kart PSOT mogę coś zrobić? O, mogę jeszcze zagrać jedną kartę PSOTy, dzięki której mogę wymienić 5 sztuk dowolnych zasobów na 1 punkt zwycięstwa. Czyli wymienię sobie 3 monety i 2 skrzynki z zasobami na 1 punkt zwycięstwa. I to jest już zagrana karta. Dobrze. Tutaj skończyła się moja tura, więc teraz Evergrow wysyła swojego czarodzieja na pole do nauki zaklęć tego z gwiazdką, czyli w tym miejscu. Ja swojego czarodzieja wyślę na siłę, bo tutaj już mam dość wysoki poziom, a za to też można zgarnąć dodatkowe punkty zwycięstwa. Evergrow wysyła swojego czarodzieja na pole dające 3 sztuki ziółek. Nie ma 2 swoich czarodziejów na polach z zasobami, więc może go tam wysłać. Czyli to będzie w tym miejscu i od razu dostaje 3 ziółka. Mój czarodziej zatem powędruje na pole do szpiegowania. To tutaj, czyli dociągam kartę ciemności, 2 karty ciemności ze względu na karę wynikającą z aktualnego nauczyciela, czyli biorę 2 karty ciemności. Dostaję gwiazdkę i mogę wysłać swojego drugiego szpiega na to wydarzenie, aby je podejrzeć. W tym przypadku będziemy mieli walkę z Behemotem, czyli wydarzenie, w którym liczy się ilość sztuk złota oraz energii. Dobrze, w takim razie... mogę jeszcze zagrać przepowiednię. Wypełniłem przepowiednię tą, dzięki której mogę zyskać teraz 2 gwiazdki po wystawieniu 2 szpiegów. Ten warunek również jest spełniony, więc zyskuję 2 kolejne gwiazdki. Dobrze, bestię wykorzystałem po raz drugi, więc ją wyczerpuję. Teraz Evergrow swoją ostatnią akcję wysyła swojego czarodzieja na pole, na którym może pozyskać 3 sztuki złota, ale ma już 2 swoje pionki na polach służących do pozyskiwania zasobów, więc zamiast tego wysyła go na pole, w którym może pozyskać 2 karty przepowiedni, czyli to jest tutaj, więc zużywa 1 zasób. Zyskuje 2 karty przepowiedni, które też automatycznie wypełnia, taka jest umiejętność tego domu, więc zyskuje z tego tytułu aż 4 gwiazdki. Raz, 2, 3, 4 gwiazdki. No i moja ostatnia tura w tej rozgrywce. To w takim razie zaklęcia. Stać mnie będzie na zaklęcia? Nie. Raczej nie. Tutaj trzeba się skupić bardziej na zasobach. Albo na bestii. Bestia będzie mi potrzebna. Idę tutaj, aby pozyskać nową bestię, czyli płacę 1 ziółko i mogę pozyskać 1 bestię. Weźmiemy w takim razie lisiego ducha. On
Po otrzymaniu daje mi jedną sztukę zasobów, jedno ziółko i jedną monetę. To była moja ostatnia akcja. Tą kartę już odrzucam, bo ją wykorzystałem w tej rozgrywce. Evergrow również wykonał swoje akcje, czyli tutaj faza rozstawienia w czwartej rundzie dobiegła końca. Przechodzimy do ewaluacji, czyli najpierw rozpatrujemy pojedynek. Ponownie ja pojedynkuję się z domem Evergrow. Wybieram jedną z dostępnych kart ciemności. Zagrajmy tą kartę, czyli wycofanie. Dom Evergrow losuje jedną ze swoich kart. W tym przypadku to będzie również wycofanie. Obsidian nie obstawia, więc tutaj to pomijamy. Mamy dwa wycofania, czyli każdy z nas dostaje po jednej karcie przepowiedni. Ja dostaję przepowiednie 3 gwiazdki, jeśli nauczę się 2 zaklęć. O, to jest bardzo proste do zrobienia. A Evergrow z automatu dostaje wypełnioną przepowiednię 2 gwiazdki. Raz, 2. Te karty odrzucamy i pojedynek w ten sposób został już rozpatrzony. Teraz pole treningowe. Tutaj mogę zyskać monetę i wydać energię, aby zwiększyć sobie siłę. Mam tylko 1 punkt energii. Dobrze, to w takim razie wydam ten 1 punkt energii, aby zwiększyć siłę o 1. Tutaj nikogo nie ma w sklepiku. Nikogo nie ma na polu do nauki zaklęć. Mamy czarodzieja z domu Evergrow, więc automatycznie zyskuje też 1 gwiazdkę i uczy się zaklęcia. Tego, które da więcej gwiazdek, czyli w tym przypadku tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tu zyska 3, tutaj zyska 3 plus przepowiednie, czyli tego zaklęcia się uczy, tylko czy stać go. 1 punkt energii, 3 monety, 2 ziółka, jak najbardziej. Czyli tutaj kładzie swój znacznik, zyskuje 3 gwiazdki, raz, 2, 3, ale mi odjechał. Przepowiednia, czyli kolejne 2 gwiazdki, bo jest automatycznie wypełniona. Raz, 2. I zasoby zużywa, czyli 1 punkt energii, 3 monety, 2 ziółka i to wszystko. Tutaj nauka zaklęć jest zakończona. Teraz dormitorium. Ja jestem na pierwszym polu, więc zyskuję 6 punktów energii. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 punkty reputacji, ale tutaj już mam wymaksowane. I teraz karnawał. Obsidio nie gromadzi zasobów. Evergrow zyskuje kartę psoty. Zyskuje 3 punkty energii. Raz, 2, 3 i dzięki obecności na tym polu zyskuje jeszcze kolejne 2 gwiazdki. Dobrze, faza ewaluacji została zakończona, czyli teraz rozpatrujemy magiczne wydarzenie. Na koniec czwartej rundy rozpatrujemy magiczne wydarzenie. Tak jak wcześniej widzieliście, jest to walka ze smokiem. Każdy w sekrecie obstawia pewną wartość energii. Najwyższa wartość zainwestowana, ale unikatowa tylko raz, wygrywa. W takim przypadku Evergrow zawsze inwestuje maksymalną ilość energii. Jeżeli ja mam więcej, to wtedy nie inwestuję nic. Ja mam 6 punktów energii, Evergrow inwestuje 7, ma 7, czyli wydaje 7 punktów energii. Dom Obsidio przy drugim wydarzeniu posiada 10 punktów energii, czyli w tym przypadku to dom Obsidio będzie zwycięzcą, ponieważ zainwestował największą ilość energii, czyli zyskałby 2 punkty zwycięstwa. Na drugim miejscu będzie Evergrow. Evergrow inwestuje maksymalną ilość swojej energii, czyli w tym przypadku 7, więc zajmuje drugie miejsce.
więc zyskuje punkt zwycięstwa, kartę przepowiedni, która daje kolejne 3 gwiazdki. O rany. Raz, 2, 3. I jeszcze jedną gwiazdkę. 5, 6, 7, czyli tu już będzie 28. No i ja jestem na 3. miejscu. To tak naprawdę nie ma potrzeby, żebym inwestował cokolwiek, bo i tak nic mi to nie da, więc zajmę 3. miejsce, czyli zyskam kartę przepowiedni, która da mi 2 gwiazdki, jeśli dwukrotnie zwiększę swoją wiedzę o 1 punkt. I 2 gwiazdki za 3. miejsce. Raz, 2. I tutaj rozpatrzyliśmy już magiczne wydarzenie, więc 4. runda dobiegła w całości do końca. Będziemy rozpoczynać rundę 4. Po rozpatrzeniu wydarzenia należy jeszcze przeprowadzić punktowanie. Tutaj najwięcej gwiazdek ma dom Evergrow, czyli dostaje 3 punkty zwycięstwa. Ja jestem na 2. miejscu, więc dostaję 2 punkty zwycięstwa. 3. gracza nie ma, więc tak prezentuje się sytuacja po 4 rundach. Dodatkowo mogę jeszcze zyskać 2 gwiazdki dzięki temu, że znajduję się na maksymalnym polu na torze reputacji. Ale nie wpłynie to w żaden sposób na moją punktację. Przechodzimy zatem do ostatniej, 5. rundy. Zaczynamy od ustalenia kolejności. Ja znajduję się na 1. polu w dormitorium, więc będę zaczynał. Obsidio będzie 2, Evergrow 3. Następnie odświeżamy talię z nauczycielem. Tym razem Ignis i Aquatis są powiązane z tym nauczycielem. Zmieniamy pojedynkujących się graczy i odświeżamy kartę z pojedynkiem. Następnie nowy nocny karnawał. Wszystkie zaklęcia, czyli te karty odrzucamy. Znaczniki wracają do swoich właścicieli. I tu pojawiają się nowe karty zaklęć. I to samo z bestiami. Te 4 spadają. Pojawiają się 4 kolejne. No i teraz odświeżają się tory z gwiazdkami. Ja mam 3 stałe dzięki miotle. Evergrow 2 dzięki swojej różdżce. I ściągamy czarodziejów. Które pola zamrozić? No to tutaj postawimy swój znacznik. Bestia wraca. I to wszystko. Dobrze, w takim razie ja zaczynam. To na sam początek wyślę swoją bestię po pieniądze. Postawię tutaj i natychmiast zyskam 3 monety. Następnie swoją turę wykonuje Evergrow. Tutaj talię na ostatni rok mam już przygotowaną. 3 sztuki zasobów, czyli bestia ląduje na tym polu i zyskuje 3 sztuki zasobów. Następnie ja wyślę swojego pionka
do sklepiku. Zechcę sobie kupić różdżkę. Następnie Evergrow. Drugie pole na torze wiedzy, czyli to będzie to miejsce. Mój czarodziej. Tam, gdzie można zyskać energię. Można zyskać energię. Tutaj można zyskać dużo energii, a to będzie nam potrzebne, chociaż... Czy jeszcze gdzieś można zyskać energię? Nie, tylko tutaj i na karnawale. To w takim razie pójdziemy tutaj. Evergrow wysyła swojego czarodzieja. O, zmiana pojedynkujących się graczy. Domu Evergrow nie ma w strefie pojedynku, więc ta akcja powoduje zmianę. Ok. Mój czarodziej w takim wypadku pójdzie. Bestii nie potrzebuje. Idźmy w przepowiednię. Postawimy czarodzieja tu, wydam 1 sztukę zasobów i dobiorę 2 karty przepowiedni. I teraz w swojej turze, czy coś mogę zyskać z tych przepowiedni? W tej chwili jeszcze nie. W tej chwili niestety nie. Dopiero w fazie ewaluacji będę mógł skorzystać, chyba że wykorzystam którąś z kart PSOT. O, w takim razie zagram sobie kartę PSOTy, która umożliwia mi natychmiastowe wypełnienie przepowiedni. Więc wypełnię sobie tą przepowiednię, ponieważ ona daje mi 3 gwiazdki. Raz, 2, 3. Jako drugą kartę zagram sobie tą. W swojej turze mogę zabrać czarodzieja, którego już postawiłem na polu porannym i przygotować go do użycia później, w późniejszej turze. Czyli mogę zabrać z powrotem tego czarodzieja. Ta karta jest zabrana i moja tura się kończy. Teraz Evergrow stawia swojego czarodzieja na pierwszym polu nocnym, tutaj, czyli traci punkt energii, a i tak ma 0, a ja zyskuję punkt energii. Teraz moja tura. Czy zesłać go jeszcze raz na któreś poranne pole? Zasoby na pewno będą nam potrzebne, więc wyślijmy go tutaj, na to drugie pole, dzięki któremu będę mógł zyskać ziółko, skrzyneczkę i pieniążek. Ziółko, skrzyneczka, pieniążek. Trafiają do moich zasobów. Teraz Evergrow. Nie wysłałem gdzieś pionka. Coś. Momencik. Skrzynki jest. Drugie pole z wiedzą jest. A, bo to była... Czyli ten pionek powinien stać tutaj. O, bo to jest nie tylko zmiana pojedynku, ale też muszę wysłać czarodzieja na to pole, czyli też karta ciemności ląduje tutaj. O, właśnie. Nie zgadzała mi się ilość. Teraz się zgadza. I ostatnia tura Evergrow. Wysłanie czarodzieja na pole z zaklęcie z gwiazdką, czyli w tym miejscu. No i ja jeszcze mam do dyspozycji jednego czarodzieja dzięki użytej wcześniej karcie PSOTy. Wyślę go zatem... O, tutaj. Zwiększę sobie siłę, tylko w tym miejscu... Nie, w tym miejscu postawimy. Tu i zyskam jeszcze monetę.
i będę mógł zwiększyć sobie siłę i zyskać dodatkowo punkt zwycięstwa. Dobrze, faza rozstawienia dobiegła końca, więc teraz przechodzimy do fazy ewaluacji. Na początek pojedynek. Evergrow kontra Obsidio. No to najpierw obstawmy wynik. Załóżmy, że obydwaj zgarną nagrody. Losujemy kartę ciemności stali Evergrow. Mamy tutaj propozycję rozejmu. Dla Obsidio dociągamy stali 1, czyli atak. W tym wypadku zwycięzca jest 1, jest to dom Obsidio, ponieważ jako jedyny zagrał atak. Propozycja rozejmu daje nagrodę tylko jeśli obydwaj gracze taki gest wykonają, czyli w tym przypadku moje obstawienie się nie udało. Evergrow nie zgarnia z tego tytułu też żadnych nagród. Te karty odrzucamy. Pojedynek został rozpatrzony. Teraz siła. Zyskuje 1 monetę i wydaje 2 punkty energii, raz, 2, żeby zwiększyć swoją siłę o 2 i od razu dzięki wymaksowaniu siły zyskuje 1 punkt zwycięstwa. Następnie Evergrow. Tutaj znajduje się na środkowym polu, czyli nie może wydać energii, bo jej nie posiada. Czyli w takim wypadku ten czarodziej ląduje na polu odpoczynku i zyskuje 4 punkty energii. Ale już siły nie zwiększa, bo to jest oddzielna akcja z oddzielnego pola. Następnie sklepik. Chcę sobie kupić różdżkę. Drugą, mocniejszą różdżkę. Mamy 5. rundę, więc wydaję 3, 4, 5 sztuk złota i muszę mieć wiedzę na poziomie 5. Mam, udało mi się rozwinąć, więc mogę sobie zakupić taką różdżkę. Ona natychmiast daje mi gwiazdkę oraz 1 punkt zwycięstwa. I to umieszczę tutaj na planszetce obok tej wcześniejszej. Te różdżki są z tej strony. Przedmioty się nie zastępują, tylko kumulują. Następnie zaklęcia. Tutaj Evergrow dostaje również gwiazdkę i uczy się zaklęcia, takiego na jakiego stać. Tutaj będzie miał najwięcej gwiazdek, ale potrzebuje aż 5 punktów energii, a jej nie posiada. Energii nie da się zastępować niestety monetami, tylko ziółka i skrzyneczki z zasobami można zastępować monetami, więc to zaklęcie nie wchodzi w grę. Zostaje zatem to lub to. Tutaj będzie miał więcej gwiazdek, bo aż 4. Będzie potrzebował 4 skrzynek, ma tyle i 3 punkty energii ma, czyli stawia swój znacznik zaklęcia tutaj, zyskuje 4 gwiazdki, 1, 2, 3, 4, wydaje 4 skrzynki, 1, 2, 3, 4 oraz 3 punkty energii, 1, 2, 3 i uczy się tego zaklęcia. Następnie dormitorium. Tutaj stoi na pierwszym miejscu również Evergrow, czyli reputację zwiększa o 2 punkty i zyskuje 6 punktów energii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I przechodzimy do karnawału. Ja znajduję się tutaj na środkowym polu, więc dostaję kartę psoty. Zyskuję 3 punkty energii. 1, 2, 3. I efekt karnawału. Przy 2 obecnych tutaj czarodziejach każdy otrzymuje 3 sztuki złota. Taki jest efekt karty, więc dostaję 3 sztuki złota. Karnawał został rozpatrzony, faza ewaluacji została rozpatrzona, więc teraz magiczne wydarzenie. W tym przypadku jest to walka z Behemotem. Najwyższa całkowita wartość pieniędzy i energii wygrywa. Najpierw sprawdźmy, ile ja mam tych zasobów. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 monet i 8 energii. 7 plus 8, 15. Ja mam 15. Obsidio, pieniądze i energia dla trzeciego wydarzenia. 5 plus 10, również 15. Również 15, więc mamy remis. Evergrow, raz, 2, 3, 4 monety i 7 energii, czyli 11. Więc ja i Obsidio mamy dokładnie tyle samo, ale ja byłem wyżej w kolejności spania, więc ja zostałem zwycięzcą w tym turnieju, więc zgarniam 3 punkty zwycięstwa. 1, 2, 3. Na drugim miejscu był Obsidio, na trzecim Evergrow, czyli dostaje 1 punkt zwycięstwa i 2 gwiazdki. 1, 2. Rozpatrzyliśmy już magiczne wydarzenie, całą 5. rundę, więc teraz jeszcze ostatnie punktowanie wynikające z gwiazdek. Najwięcej gwiazdek tutaj ma dom Evergrow, więc dostaje 3 punkty zwycięstwa. 1, 2, 3. Ja znajduję się na drugim miejscu, czyli dostaję 2 punkty zwycięstwa. 1, 2. No i w ten sposób rozpatrzyliśmy już 5. rok nauki. Nasza przygoda w szkole Foxpo dobiegła końca. Na koniec gry należy jeszcze podliczyć punkty wynikające z posiadanych kart ciemności oraz ilości wypełnionych przepowiedni. Ja posiadam u siebie tylko 2 karty ciemności o wartości 1, co daje 2 punkty ciemności. Dom Obsidio takiej wartości nie posiada, bo on kart ciemności nie zbiera. Z kolei dom Evergrow posiada również 2 karty ciemności, ale o wartościach wyższych, 1 i 2. Więc dom Evergrow traci z tego tytułu 2 punkty zwycięstwa, ja tracę 1, a następnie przepowiednie. Mi udało wypełnić się raz, 2, tylko 3 przepowiednie. Dom Evergrow znacznie więcej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc dom Evergrow wypełnił więcej przepowiedni, więc zyskuje z tego tytułu 2 punkty zwycięstwa. Ja zyskuję tylko 1, ponieważ byłem na drugim miejscu. No i trzecia rzecz, karty PSOT. Czy karty PSOT niezagrane zapewniłyby jakieś punkty zwycięstwa? W moim przypadku nie. Tutaj mamy tylko możliwość wysłania szpiega, a tutaj zdobycie karty ciemności i rzucenia zaklęcia. To bezpośrednio nie przekłada się na punkty zwycięstwa, jak to wygląda w przypadku domu Evergrow. Czy tutaj są jakieś punkty zwycięstwa? Jest. Jest jedna karta warta 1 punkt zwycięstwa na koniec gry. Czy jest jeszcze jedna? Nie, tylko ta jedna. Więc podliczyliśmy punkty ciemności, podliczyliśmy przepowiednie, podliczyliśmy karty PSOT i ostatecznie dom Evergrow zdobył punktów 14, ja zdobyłem punktów 12, więc naprawdę całkiem wyrównana walka. I tak właśnie nasza nauka w Szkole Magii i Czarodziejstwa Foxpo dobiegła końca. Czas na zasłużony odpoczynek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania kanału, pozostawienia kciuka w górę pod tym materiałem. A ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!